Nie, nie wierzę ci, Bartek. Nie po tym wszystkim, co zrobiłeś wczoraj. Z nami koniec! Kochanie, patrz, co nam kupiłem. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? If you can't come with me, I'll understand. Au! Patrz jak idziesz. Bardzo cię przepraszam. No spoko, ale uważaj po prostu, a nie machaj tak tymi nartami. Ej, poczekaj. Może mogę ci jakoś zrekompensować tego guza? No nieźle. Jak ty tak wynagradzasz zwykłego guza, to co ty byś zrobił ze złamaną nogą? Spokojnie. Wolałbym, żeby żadna ładna dziewczyna nie musiała łamać przeze mnie nogi. Okej. Co, powiedziałem coś nie tak? Nie, wiesz, rozumiem, że brzydka już może. No, na szczęście z tobą nie muszę się nad tym zastanawiać. Dominika. Wszystko skończone. Roztrzaskało się, pękło i nic już nie zostało. To koniec. I co teraz? No, teraz już jesteśmy pode mną, więc chyba musimy się pożegnać. Dzięki za te kilka dni. Było naprawdę miło. O, Czy ty właśnie rzuciłaś mi rękawicę? a co, podejmujesz wyzwanie? Ja wiem, ja pamiętam. Poznaliście się w Szczawnicy. To było jak z komedii romantycznej. Wow. Ale to się już skończyło. Zrobił się z tego jakiś dramat teraz. No i to jest moja wina. To nie jest twoja wina. A tym bardziej nie ma nic złego w tym, że masz pasję. Tyle osób w naszym wieku rezygnuje z tego, co kocha w imię czego? Miłości aż po grób? No, stara. Ty nie chcesz tak skończyć. Ale wiesz, ja naprawdę myślałam, że to jest to, nie? Że to jest ta moja osoba.
że to jest on. Jak nawet z nim się nie udało, to ja nie wiem już z kim. Ale co się miało udać? Ty jesteś zbyt młoda i zbyt piękna, żeby marnować całe życie z jednym człowiekiem. Ty to lepiej się napij. Zresztą, instytucja małżeńska jest tak przestarzała, że nie wiem, jak jeszcze komukolwiek może na niej zależeć. Nam kiedyś zależało. A potem się zaczęliście non-stop kłócić. Związek to kompromisy. Powinnam go była bardziej wspierać. Powinnam... Przestań. Nawet nie próbuj go po tym wszystkim tłumaczyć. Zresztą nie udawaj nagle, że wcześniej między wami było tak kolorowo. Czy wy w ogóle spędzaliście ostatnio razem czas? Mieszkacie pod jednym dachem do cholery, a ty widywałaś go tylko w nocy, o ile w ogóle wracał. Tylko się mijaliście, każde zajęte swoimi sprawami. Moim zdaniem to powinnaś się wynieść z tego mieszkania i to jak najszybciej. Może między wami już się wypaliło. I co myślisz? Wiem, willa z basenem to nie jest, ale myślałem, że tu dam jakieś firanki, tu roślinki, tam może twoje zdjęcie powieszę i jakoś to ogarnę. A właściwie to myślałem, że może jakoś razem to ogarniemy? Czy to jest propozycja? Znaczy, jeżeli nie chcesz, to rozumiem. Przecież wiesz, że chcę. Kocham cię. To całe szczęście, bo już ukradłem twój kubek. Nasz kubek. No to nie mamy wyjścia i chyba powinniśmy zrobić pierwszego grzańca w naszym mieszkaniu. Naszym mieszkaniu. Podoba mi się, jak to brzmi. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę. Dobry pomysł. To co? Mogę u ciebie zostać? Ojej, nie spodziewałam się. Wiesz, ja mam tylko kawalerkę. Nie będzie nam tam wygodnie we dwie. A może masz jakieś inne opcje? Coś się musi znaleźć. I jak się spało? A, nie pytaj. Dzięki, że mogłam u ciebie zostać. Ty mi lepiej powiedz, kochanie, co się w końcu stało? Jak podoba Ci się nasz team? Lepszy czy gorszy niż w opowieściach? Szczerze mówiąc, nie miałam okazji ani żeby z nimi porozmawiać, ani ich poznać. Bartek nie powinien Cię zostawiać tak samej.
Gdybym ja był na jego miejscu, to nigdy nie pozwoliłbym, żebyś była osamotniona. W ogóle długo już jesteście razem? No już tak, prawie 2 lata. Jest nam dobrze ze sobą i myślę, że będzie tylko lepiej. Fajnie. Cieszę się. Ale jakby to miało się zmienić, daj mi znać. No i wtedy Bartek spadł z kuligu. A co wy tutaj tak sami siedzicie? Tak wyszło. A, bo ty tutaj znasz tylko Bartka i Matiego. Wiesz, Bartek powinien cię uprzedzić, że my w teamie jesteśmy bardzo blisko. I chyba nie umiemy rozmawiać o niczym więcej niż praca. A ty? Gdzie pracujesz? Bartek nigdy o tym nie wspominał. Bo aktualnie nie pracuję. Nie pracujesz? Nie, w tej chwili poświęcam się w 100% fotografii, żeby robić to zawodowo. Niesamowite. Ale to długa droga, wiesz? Nawet nie dziwię się teraz już temu Bartkowi, że jemu tak na tym awansie zależy, skoro musi utrzymywać was oboje. Paulina! Spokojnie, Uspokój się. Romeo. Przecież nie powiedziałam nic złego. Wiedziałam tylko, że Łucja ma inne priorytety niż my. Bo Łucji to nie przeszkadza, prawda? Spokojnie. To, że nie mam stałego dochodu, nie znaczy, że nie mam swoich pieniędzy. Także, Paulina, nie musisz się martwić o Bartka. Nie martwię się. No powiem ci, stary, że ta twoja Łucja wydaje się fajną dziewczyną. No, taka jest. Ale wiesz, my nie zapraszamy osób towarzyszących na imprezy firmowe. To średnio wpływa na ducha zespołu. Serio? Oj, jak chce z nią przychodzić, to niech przychodzi. Nie bądźmy tacy. Nie no, ja nic nie narzucam, ale wiesz, no jak chcemy zrobić tą prezentację, to lepiej, żeby nic nas nie rozpraszało. Jasne. Rozumiem. Ale żeby nie było, to naprawdę świetna dziewczyna. No, Łucja jest super. I jak się bawiłaś? Ty serio o to pytasz? Okej, czyli nie najlepiej. Nie najlepiej, to jest eufemizm. Myślę, że bardziej pasowałoby źle, beznadziejnie, do dupy. Zwłaszcza patrząc na to, jak mój chłopak beze mnie ewidentnie przeżywa imprezę swojego życia. Kiedy ty zostawiłeś mnie całkiem samą, bawiłeś się tylko z tymi swoimi kumplami, a do mnie podeszły może ze 2 osoby, w tym ta sztuczna wytapetowana Lala, która postanowiła mnie poinformować, jak bardzo tutaj nie pasuje. Także dzięki. Paulina? O! Widzę, że rozpoznałeś po opisie. Nie wiem, serio, to był koszmarny wieczór. No to może następnym razem pójdę po prostu sam. Sam? No, sama widziałaś, że tam nie chodzą pary. Te imprezy nie bez powodu nazywają się integracyjne, służą temu, żebyśmy się zżyli jako team i jeżeli chcę być członkiem tego zespołu, no to powinienem się dostosować i przestrzegać ich zasad. Ha, zżywaj się z kim chcesz, rób co chcesz, ja cię nie będę ograniczać, serio. Łucja. Co? Oczekujesz nagrody dla najbardziej troskliwego chłopaka roku? Nawet mi za ten cały cyrk nie przeprosiłeś. A za rozwiązanie uznałeś pozbycie się mnie zrównania, no to super, naprawdę. Łucja, nie, wiesz, że to nie tak. Przepraszam, okej? Po prostu próbuję to wszystko połączyć i nie chciałem, żeby tak wyszło. No, naprawdę zależy mi na tobie. I na tobie też, ale dla ciebie ta praca jest ważniejsza. Nie, ty jesteś najważniejsza, my jesteśmy najważniejsi, kocham cię. Po prostu praca w tym teamie rządzi się swoimi prawami, ale nie kłóćmy się o to, musimy znaleźć jakiś balans. Okej. Kocham cię. Ciebie też. O, widzę, że dzisiaj już lepszy humorek, proszę. Trochę mi to wczoraj wynagrodziłeś. Bardzo się cieszę, bo wczoraj zapomniałem ci powiedzieć najważniejszego. Że mnie kochasz? No to akurat mówiłem 1000 razy. Zawsze może być 1001, kontynuuj. Dowiedziałem się wczoraj nieoficjalnie, że mam szansę na awans. O rany, gratulacje!
Dzięki, ale z tymi gratulacjami to jeszcze trzeba poczekać, bo teraz mam miesiąc na przygotowanie takiej prezentacji, którą muszę pokazać przed szefem, no ale chłopaki mi pomogą, więc powinno być okej. A wiesz kiedy dokładnie? Czekaj. 5 lutego. Okej, to wygląda na to, że będziemy mogli podwójnie świętować, bo też nie miałam ci kiedy o tym wczoraj powiedzieć, ale wtedy mam swój pierwszy wernisaż. O wow, gratulacje! Dziękuję. Ale z tym wspólnym świętowaniem to trzeba będzie chwilkę poczekać. Jeszcze się zobaczy, bo no znasz chłopaków, na pewno będą po prezentacji chcieli pójść na piwo, no bo to jest jednak wspólny projekt. Jestem pewna, kochanie, że jeżeli wczoraj mówiłeś szczerze o tym balansie, to znajdziesz jakieś rozwiązanie. No tak. W ogóle co to za telefon nowy? Okazało się, że w pracy wszyscy korzystają jednak z iPhone'ów, no i tak się łatwiej wysyła materiały, więc kupiłem. Okej. Tamtego nie miałeś w sumie nawet z pół roku, ale jak cię stać, to spoko. A zrobiłbyś mi jeszcze kawki? No pewnie. Dzięki. Ale żeby mu telefon przeglądać. Dziecko. Wyszłam tylko na kalendarz. Chciałam mu wpisać powiadomienie o wernisażu. Zresztą jemu ta praca i tak wszystko przesłoniła. Ja wiem, ten awans to rzeczywiście była duża sprawa. Mówił mi, że w normalnych okolicznościach musiałby czekać na niego przynajmniej pół roku, więc no super, ale Ale cały czas za nim tęskniłaś. no jak miałam nie? On myślał, że jest wszystko w porządku, no bo ja też byłam trochę zajęta, no przygotowywałam się do wernisażu. Miałam wtedy te zajęcia z tymi fotografami, pamiętasz, z Szkocji, Norwegii, Francji. Ale to nie to samo. Jego ciągle nie było w domu całymi dniami. Nieraz i nocami. Zaczęliśmy prowadzić osobne życie. W tym jego zaczęło chyba brakować dla mnie miejsca. A mówiłaś mu o tym? Jak się czujesz? Mówiłam, ale on nie chciał mnie słuchać. Uważał, że robi to dla nas. Ale ja tego nie potrzebowałam. A teraz nie potrzebuję też jego. On mnie zresztą też ma tych swoich znajomych z teamu. Łucja, ja jestem święcie przekonana, że oboje nadal się potrzebujecie. Tylko żadne z was nigdy nie przyzna się do tego jako pierwsze. Jedna bardziej uparta od drugiego. A próbowaliście zrobić coś, żeby było lepiej? Tak. Obiecaliśmy sobie, że będziemy razem świętować. Ten jego awans. No i mój wernisaż. Kochanie, ale sama mówiłaś, że to był gorący okres dla was obojga. Nie wiem, moim zdaniem to jest jakieś zwykłe nieporozumienie. Powinniście się wspierać i być tym razem. Tylko ciociu, chyba w tym wszystkim zaczęliśmy właśnie zapominać o tym byciu razem. O, kochanie. Kwiatki ci przyniosłem. Mam nadzieję, że oprócz tych kwiatków masz jeszcze dobre wytłumaczenie, czemu mnie wystawiłeś i czemu jesteś w takim stanie. Ty już mnie nie lubisz, prawda?
Lubię, ale w tej chwili jestem naprawdę wściekła. Zasłużyłem. Wolałem loty do nocy, ciężkie powroty nad ranem, ale to wszystko się zmieniło, kiedy ciebie poznałem i zrozumiałem, o co walczyć warto. Nie doceniałem uczuć, póki ich los nie zgarnął. Chciałem powiedzieć jak bardzo, chciałem powiedzieć to na głos. Ja naprawdę cię kocham. Straciliśmy kontakt, trochę nabrudziłem, no i nie wiem jak posprzątać. Wiem, że mi nie ufasz, ale chcę ją znowu poznać. Naszą relację od środka, naszą relację od środka. Straciliśmy kontakt, trochę nabrudziłem, no i nie wiem jak posprzątać. Wiem, że mi nie ufasz, ale chcę ją znowu poznać. Naszą relację od środka, naszą relację od środka. Co kurwa? Kochanie, wstałaś? Przepraszam, że wczoraj wróciłem tak późno, ale trochę się zasiedziałem i... Wczorajsza noc była super. Czekam na obiecaną powtórkę. Jaką powtórkę? To mój telefon? Tak, ale w tej chwili to jest serio twój najmniejszy problem. Co robiłeś wczoraj z Pauliną? Z jaką Pauliną? No wygląda na to, że twoją Pauliną. O czym ty mówisz? Poczekaj, zrobię ci małe podsumowanie, bo ewidentnie nadążasz na kacu. Dostałeś wczoraj awans. Poszedłeś świętować z kumplami zamiast ze mną. Nie przyszedłeś na mój wernisaż. Czekałam na ciebie z kolacją, ale mnie wystawiłeś, bo przyszedłeś kompletnie pijany. Okej, wiem, że nie najlepiej... Po tym, jak przespałeś się z Pauliną, zgadza się? Nie, skąd ci się to w ogóle wzięło? Bartek, ja już mam dość twoich kłamstw. To dlatego ostatni miesiąc nie wracałeś na noc? Nie, To dlatego chciałeś chodzić sam na imprezy? Przestań. Przecież wiesz, że harowałem na ten awans jak wół, żeby zapewnić nam dobre życie i żebyś ty mogła robić te swoje cholerne zdjęcia. Poza tym, ciebie też jakoś nigdy nie było, kiedy ja miałem wolne. Pokaż mi ten telefon. Nie było mnie, więc ona utrzymywała ci towarzystwa? Nie zrobiłem nic złego, nigdzie z nią nie pojechałem. Po prostu trochę za długo zostałem i trochę za dużo wypiłem. Tyle. No, Łucja, nie ufasz mi już? Bartek, nie wierzę ci. Nie po tym wszystkim, co zrobiłeś wczoraj. Z nami koniec!
No i to już cała historia. Nie zakończyła się happy endem jak te twoje ulubione telenowele. Kochanie, a ty wiesz, dlaczego te moje telenowele kończą się dobrze? Bo na końcu bohaterowie zawsze ze sobą rozmawiają. Wyjaśniają sobie i wybaczają błędy. Nie wszystko można wybaczyć. Tak, tak, podobno nie wszystko można naprawić. No popatrz, ja w tym czasie skończyłam szyć twoją torbę. Ciociu, relacja to nie torba. Nie naszyjesz na nią łaty. I tak będzie zawsze widać, że było popsute. Bo wy młodzi to nieważne, telefon czy człowiek. Wystarczy jedna awaria i od razu byście to wywrócili. I wymienili na nowe. No dobrze. Dobrze. Podobno konsumpcjonizm jest teraz w modzie. Jakby mu zależało, to by został i próbował wyjaśnić, a nie wychodził trzaskając drzwiami. Ja nawet nie wiem, gdzie on w tej chwili jest. Pewnie poszedł do tej swojej zdziry, skoro już tak nie jesteśmy razem. Kurde stary, ja nawet nie wiem, dlaczego stamtąd wyszedłem. Ta akcja to było już dla mnie po prostu za dużo. Wiem, że zawaliłem po całości, ale no nie spodziewałem się, że to się tak skończy. Jeszcze na takim kacu, że kompletnie nie wiedziałem, co mam zrobić. Kurde, przecież ja ją naprawdę kocham. Ale to co, myślisz, że to już koniec? Amen, finito? Może to zwykła sprzeczka była. Wiesz, jakie są kobiety. Nie, tym razem myślę, że to koniec na amen, finito. Zerwała ze mną i tyle. Cholera jasna, jakbym wiedział, że to się tak skończy, to po prostu poszedłbym na ten pieprzony wernisaż. No gdybym ja wiedział, że to się tak skończy, to bym cię tam zawiózł. Jeszcze ta Paulina. A co zrobiła Paulina? Nie wiem, ale ewidentnie coś sobie za dużo wyobraziła. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak ci się wydaje? To co, nie pamiętasz? Właśnie problem w tym, że nie. Ale ja was widziałem. Ale już też baba. Klasyk tak zwany, klasyczek. Żarcik. Dokładnie w po tym naszym. Nie no stary, rozwaliłeś. Szef nawet nie wiedział, co powiedzieć. No co ja mogę powiedzieć? Po takiej prezentacji nie miał już wyjścia. Musiał dać ci ten awans. Gratulacje. Dzięki chłopaki, ale prawda jest taka, że bez was nie dałbym rady. Zresztą bez całego teamu. No, bo już myślałam, że o mnie zapomniałeś. No, nie dajesz sobie zapomnieć. No, to gdzie teraz idziemy? To jest ważne pytanie. Ja nigdzie, kobieta wzywa. Nie no, nie gadaj, że nas teraz tak wystawisz. No nie no, chłopak, mówiłem wam, jestem umówiony. Myślisz, że po co cały dzień noszę te kwiaty? Kochany, jeszcze zdążysz na ten jej wernisaż. A jak nie, to spędzicie czas już w domu. No, myślę, że nasz Bartuś znajdzie sposób na świętowanie z nią, nie? No, nie daj się prosić, wisisz na chociaż jedno piwko. No dobra, ale tylko jedno. No i po tym case'ie, co? To jak? Za naszego wilka z Wall Street. No i właśnie. Hej. Uśmiech. No, co jest? Rób ci relacje, bo jutro i tak nie będziesz nic pamiętał. Już teraz mam wrażenie, że zapomniałem o czymś bardzo ważnym. To nie jest teraz istotne, chodź. Gdzie? No chodź. Potańczyć? Można tak powiedzieć. She's bound to shine and let her light. She's under no controller and does what she likes to. It's like your soul is open when she's. Hej, przepraszam. Tak? Te talerze. Talerze kintsugi, piękne, prawda? Kintsugi?
Co to znaczy? To japońska technika naprawiania porcelany, jak i filozofia, która chyba powinna ci się spodobać. Okej. Istnieje prosta zależność pomiędzy kruchym przedmiotem a ludzkim istnieniem. Kintsugi podkreśla znaczenie wad, defektów, słabości. Głosi, aby człowiek przestał je ukrywać, a zaczął akceptować. Ale przecież to bez sensu. I jaki ma to w ogóle związek z ceramiką? Nawet popękane i popsute rzeczy mogą być piękne, gdy sklei się je złotem. Otwarte. O, to ty. Cześć, chciałem... Przyszedłeś mnie pocieszyć, tak? To zapraszam. Jak się czujesz? A jak może czuć się kobieta zdradzona przez miłość swojego życia? Czy ja naprawdę jestem gorsza od niej? Nie jesteś od niej gorsza. Wręcz przeciwnie. Jesteś wspaniałą kobietą. Już ci to mówiłem. Nie mogę. Serio? Teraz ty też mnie nie Nie chcesz? mogę. Wiesz, że bardzo chcę, ale ty nie będziesz chciała, jak poznasz prawdę. Jaką prawdę? On niczego nie zrobił. Co? Bartek niczego nie zrobił. On cię nie zdradził. Skąd niby wiesz? Bo tam byłem i wszystko widziałem. Owszem, Paulina się do niego przystawiała. Ewidentnie miała jakiś grubszy plan, ale jak tylko spróbowała go pocałować, to nasz Bartuś zrobił w tył zwrot, zgarnął te głupie kwiatki i wszedł do taryfy. Osobiście dałem za niego napiwek taksierzowi. A Paulina pewnie chciała mu po prostu namieszać w głowie tym zdjęciem, że niby do czegoś doszło. Czemu sam mi tego nie powiedział? Powiedział, ale mu nie uwierzyłaś. A teraz chłop od 2 dni leży u mnie na kanapie i płacze, że nie wie, co ma zrobić, żeby cię odzyskać, bo ty nie chcesz go widzieć. Szkoda mi się go zrobiło i jak poszedł spać, to przyjechałem, żeby posprzątać ten wasz syf. Gdyby mu zależało, to by zaprzeczał do skutku. Poza tym w tej chwili, szczerze, to i tak już nie ma znaczenia. I tak mi udowodnił, że ta praca jest dla niego ważniejsza ode mnie. Udowodnił? A co to, jakiś test, którego nie zdał? Znaczy, można tak powiedzieć? Chciałam, żeby chociaż raz wybrał mnie. I tak jakby sama ustaliłam datę tego wernisażu w dniu jego prezentacji. Co? Żartujesz sobie. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli to prawda, to ta cała afera jest przez ciebie. Nie, nic by się nie stało, gdyby po prostu przyszedł na czas. Proszę cię, nie mów mu o tym. Kurwa, jesteście siebie warci. Kintsugi. Tradycyjnie przypisuje się tak naprawionemu przedmiotowi większą wartość niż przed zniszczeniem.
Kochanie, patrz, co nam kupiłem. Dziękuję, ale skąd pomysł, żeby kupić kubek? Co ty? Nie słyszałaś o starej legendzie, która głosi, że para, która nie kupi sobie kubka na pierwszą rocznicę związku, skazuje się na wieczne cierpienie i potępienie? No to w takim razie nie możemy ryzykować. No, raczej. Wariat. Znalazłam! Widzisz, kochanie, przetrwaliśmy. A takim był właśnie dowiarkiem. Ale to jest pięknie. Tak, pięknie. Kocham cię, wiesz? Wiem, ja ciebie też. Naszą relację od środka. Chcę ją poznać na nowo, choć znam prawie na wylot. Odkryć ją jak na początku, nie licząc tego co było. Ta relacja, choć korelacja między nami była tak niewielka. Tak niewielka i tak nie była przeszkodą, żeby z miejsca wstać i zbudować coś na nowo. Nie muszę się bać, wystarczy słowo, chciałem ci to dać i nagrywam to z sobą, yo. Pamiętam moje pierwsze traki z cyganem. Wtedy to jeszcze wcale nie myślałem o tym dojrzale. Wolałem loty do nocy, ciężkie powroty nad ranem. Ale to wszystko się zmieniło, kiedy ciebie poznałem i zrozumiałem, o co walczyć warto. Nie doceniałem uczuć, póki ich los nie zgarnął. Chciałem powiedzieć jak bardzo, chciałem powiedzieć to na głos. Straciliśmy kontakt, trochę nabrudziłem, no i nie wiem jak posprzątać. Wiem, że mi nie ufasz, ale chcę ją znowu poznać. Naszą relację od środka, naszą relację od środka. Straciliśmy kontakt, trochę nabrudziłem, no i nie wiem jak posprzątać. Wiem, że mi nie ufasz, ale chcę ją znowu poznać. Naszą relację od środka, naszą relację od środka.